Hejka, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo wrażliwym tematem. Do dnia wczorajszego nie wiedziałam jeszcze, czy podzielę się z Wami z tą informacją, czy może zostawić ją dla siebie. Stwierdziłam, że jeżeli pewnego dnia po prostu się obudzę i poczuję, że chcę się tym podzielić ze światem, to tak właśnie zrobię. I tym właśnie sposobem widzimy się dzisiaj w konkretnym filmie o tematyce zdrowotnej. Bez zbędnego przedłużania rozwieję wątpliwości co do tytułu tego filmu. I tak, to u mnie zdiagnozowano niewydolność trzustki. Zacznę może od tego, jak i kiedy do tego doszło, tym jakie badania przeszłam i kiedy postawiono mi diagnozę, a następnie o leczeniu, diecie, ćwiczeniach, a więc jak i kiedy do tego doszło. Pierwsze zauważalne objawy rozpoczęły się w roku 2020, a dokładniej był to ból brzucha po lewej stronie. Pojawiał się on raz na jakiś czas, jednak był on dość ostry. W końcu skłonił mnie do tego, aby udać się do lekarza. Jednak poza bólem brzucha miałam również ogromny spadek wagi. Mówimy tutaj o 7-8 kg w ciągu miesiąca, maksymalnie 2. Posiadałam prywatne ubezpieczenie, a więc ten proces przebiegł dosyć sprawnie. Do lekarza gastrologa udałam się na przełomie kwietnia-maja, jeżeli dobrze pamiętam, i na przełomie sierpnia-września lekarz stwierdził, że z moim żołądkiem jest wszystko dobrze i niczego nie znaleźli. A więc przez okres 4 miesięcy przeprowadzono u mnie serię badań od pobierania krwi, po eliminację glutenu, laktozy, po MRI scan. Stwierdzili, że mój żołądek wygląda dobrze i że warto byłoby może sprawdzić hormony i udać się do endokrynologa, ponieważ oprócz tych powyższych objawów miałam również poczucie zimna, utrata wagi, wypadały mi włosy, paznokcie się łamały, wzrok pogarszał, nudności, ale co odrzucało mnie, aby udać się do innego specjalisty, to fakt, iż miałam zaburzenia wypróżniania. Temat jak dla mnie został wtedy zamknięty. Zaczęłam przybierać na wadze. Oczywiście przeszło to ze skrajności w skrajność, więc nagle ważyłam 60 kg i ciężko było mi zgubić wagę. Ból pojawiał się rzadziej, no ale waga drastycznie się zmieniała. We wrześniu 2021 roku, będąc w Polsce na urlopie, postanowiłam zrobić prywatnie USG tarczycy. Po czym stwierdzono, że moja tarczyca jest za mała i zalecali, aby właśnie to sprawdzić i udać się do endokrynologa. Czułam się dobrze i nie chciałam przechodzić ponownie miesiącami przez badania lekarzy. Jednak gdzieś z tyłu głowy siedziała we mnie ta nierozwiązana sytuacja i pamiętam, że w drugiej połowie 2002 roku miałam takie wewnętrzne uczucie mówiące mi, że coś jest nie tak. Wiem, że to może zabrzmi dziwnie, ale tak po prostu w środku wiedziałam, że coś jest nie tak. Mam jakieś dziwne objawy, niby je mogę sobie wytłumaczyć je innymi powodami, ale tak czułam, że coś jest nie tak. I jak wiecie, w roku 2022, tam pod koniec tego roku, zmieniałam pracę, po czym ponownie na początku tego roku w drugim miesiącu zmieniłam pracę, ale chodzi po prostu o to, że ja byłam na okresie próbnym i już nie byłam na tym prywatnym ubezpieczeniu. Krzysiek dopisał mnie do swojego prywatnego ubezpieczenia i w końcu mogłam udać się do lekarza w maju tego roku. I oczywiście udałam się do endokrynologa. Jakie przeszłam badania i kiedy postawiono mi diagnozę? Pierwsza wizyta odbyła się w maju tego roku. Lekarz zlecił badanie krwi i badanie stolu. Sprawdzone były hormony tarczycy, kortyzol i inne kwestie. Wyniki hormonów tarczycy były w normie. Kortyzol, amylaza i lipaza nie były w normie, co pozwoliło postawić lekarzowi diagnozę. Zlecił wówczas powtórzenie badań krwi i stolca i dodatkowo zlecił MRI scan trzustki. W czerwcu postawiono mi diagnozę i pod koniec tego samego miesiąca rozpoczęłam leczenie. A więc co to jest zewnątrz wydzielnicza niewydolność trzustki? Wyjaśnię to w taki sposób, jaki wyjaśnił mi lekarz, a więc trzustka odpowiada za 2 funkcje w organizmie. Pierwsza to jest wydzielanie insuliny i to jest zaledwie 20% pracy trzustki i ta funkcja działa u mnie prawidłowo. Druga funkcja, czyli 80% pracy trzustki, odpowiada za produkowanie szeregu enzymów, których główną funkcją jest trawienie składników pokarmowych. Trzustka produkuje enzymy, które odpowiednio trawią białka, węglowodany i tłuszcze. I niestety ta część nie funkcjonuje u mnie prawidłowo, śmiem powiedzieć, że nie funkcjonuje w ogóle. A więc jak stwierdził mój lekarz, mój organizm nie rozkładał jedzenia, nie wchłaniał witamin czy ogólnie
potrzebnych składników odżywczych. Jedzenie po prostu przeze mnie przechodziło. Stąd właśnie jest ta rozbieżność objawów. Po MRI skanu trzustki otrzymałam w końcu pozytywną wiadomość. Otóż nie znaleziono żadnych zmian strukturalnych tego organu, więc nie należy do grupy zaawansowanej, która potrzebowałaby jakiejkolwiek operacji. Dodam, że trzustka to jedyny organ, który nie podlega przeszczepowi i niestety nie regeneruje się. Jeżeli chodzi o objawy niewydolności trzustki zewnątrzwydzielniczej, to należą do nich uczucie pełności, wzdęcia, utrata masy ciała, biegunka, wymioty, bóle brzucha. Dolegliwości nasilają się po spożyciu posiłków, co prowadzi do ograniczenia przyjmowania tych posiłków, a konsekwencją tego jest utrata masy ciała, co nieleczona oczywiście może prowadzić do zaawansowanego wyniszczenia organizmu. W leczeniu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki stosuje się terapię zastępczą enzymami trawiennymi. W terapii zastępczej stosuje się pankreatynę. Jest to mieszanina enzymów takich jak amylaza, lipaza i proteaza, pochodząca z trzustek wieprzowych. Lipaza odpowiada za rozkładanie tłuszczy, amylaza za rozkład węglowodanów, skrobi i cukrów, a proteaza za rozkład białka. Przyjmuję 2 tabletki do każdego śniadania, obiadu i kolacji, po 1 tabletce z przekąskami, czyli średnio biorę od 6 do 8 tabletek dziennie. Od razu dodam, że nie niszczy mi to wątroby, ponieważ przyjmuję naturalne enzymy, które posiada każdy zdrowy człowiek, a więc to nie działa na takiej samej zasadzie jak leki przeciwbólowe. Leki przyjmuję już od 2 miesięcy, jest to moje 3. opakowanie, już kończę. Niedługo będę musiała rozpocząć 4 i następnie udać się po kolejne, ponieważ zostało mi ostatnie otwarte nieopakowanie. W jednym opakowaniu jest 100 tabletek, starcza mi to średnio na 3 tygodnie. Podczas przyjmowania leków należy unikać alkoholu i tytoniu. Leki przyjmowane są do końca życia, chyba że lekarz zaleci inaczej. Po miesiącu leczenia miałam udać się na konsultację do lekarza. Dieta i ćwiczenia. Po miesięcznej kuracji lekarz stwierdził, że leczenie idzie w dobrym kierunku i pomimo skutków ubocznych organizm reaguje prawidłowo, a więc czas na dietę i ćwiczenia. Przepisał mi dietetyka. Co prawda jeszcze nie miałam konsultacji z dietetykiem, ale liczę na to, że niedługo się odezwie. Jednak po serii skutków ubocznych dowiedziałam się, że muszę unikać dużej ilości błonnika i węglowodanów, ponieważ ciężej mojemu organizmowi rozkłada się pokarm. I drugą ważną rzeczą jest odpowiednie nawodnienie, coś z czym zmagam się nawet dzisiaj, ponieważ ja od zawsze byłam osobą, która po prostu bardzo mało piła wody. A jeżeli chodzi o ćwiczenia, to w pierwszym miesiącu w ogóle nie ćwiczyłam. Miałam bóle mięśni, bóle stawów, miałam w ogóle bardzo mało energii, mało sił witalnych, więc postanowiłam, że w pierwszy miesiąc sobie odpuszczę. W drugim miesiącu rozpoczęłam ćwiczenia na pośladki i zwykłe rozciąganie się. I te ćwiczenia i to właśnie robię aż do dzisiaj. Jeżeli chodzi o jakieś większe ćwiczenia siłowe, ponieważ ja nie chcę zgubić masy, czy rozciąganie się, to stwierdziłam, że albo na siłownię, albo na jogę chyba pójdę od nowego roku. Dam sobie po prostu ten czas na regenerację organizmu. Odkąd zaczęłam kurację, tak jak wspominałam, trwała ona już 2 miesiące. Przytyłam kilo. Moja waga aż do roku 2020 niezmiennie to było 50 kg. W tym roku w maju, jak udałam się do lekarza, to miałam 44 kg, czyli teraz mam 45, bo przytyłam przez te 2 miesiące 1 kg. Także zostało mi jeszcze 5 kg, aby wrócić do mojej normalnej wagi. Ja jestem dosyć niską osobą, także ta waga 50 kg to jest akurat, jest taka optymalna. Skierowana jestem ponownie na badania krwi i stolca na przełomie września-października tego roku, więc jakikolwiek kolejny zdrowotny update podejrzewam, że zdam Wam pod koniec tego roku, ale jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie tutaj w komentarzu pod filmem, a ja jeżeli jestem w stanie, to na pewno Wam odpowiem. Kto wie, może opublikowanie tego filmu przyda się komuś i może te informacje się przydadzą. Ja zmagałam się kilka lat, zanim postawiono mi trafną diagnozę, a może ktoś przechodzi przez podobne objawy i ten film po prostu mu w tym pomoże. Na dzień dzisiejszy czuję się lepiej, siły witalne wracają. Mam nadzieję, że będziemy widywać się częściej. Także dziękuję za obejrzenie, miłego dnia i pa pa!